Jedna przypadkowa rozmowa w internecie zmieniła całe moje życie. Dzisiaj opowiem Wam, jak poznałam mojego amerykańskiego męża. Hejka, ja właśnie się szykuję na małą randkę ze Stevenem. Kornelia idzie z nami, więc to będzie taka rodzinna randka, powiedzmy. Idziemy gdzieś na miasto coś zjeść. Przy okazji powiem Wam w ogóle, jak poznałam Stevena, bo to jest taka dosyć ciekawa historia. I tak, zapraszam na vloga. You look so pretty. Buzi, buzi. Zobacz się w lustrze. So pretty. Super. A to mój outfit. Jest taka sukienka. Kupiłam ją za $20 w Nordstrom's Rack. Taki z dyskontami sklep. Okej, idziemy. Dobrze, więc teraz przejdźmy do opowieści, jak właściwie poznałam Stevena. Bo gdyby ktoś mi powiedział wtedy, że jedna przypadkowa rozmowa w internecie całkowicie zmieni moje życie, to pewnie bym nie uwierzyła. Miałam wtedy 21 lat i studiowałam w Warszawie. I akurat w tamtym czasie zaczęła się robić popularna taka strona, która się nazywała Omegle. Jeśli nie wiecie, czym było Omegle, to w dużym skrócie wyglądało to tak, że strona losowo łączyła Was z zupełnie przypadkową osobą gdzieś na świecie. Można było pisać, rozmawiać przez mikrofon, można też było mieć włączoną kamerkę. Wtedy ta strona się zrobiła taka popularna, bo dużo youtuberów zaczęło tam wchodzić i nagrywać filmiki. Ja wchodziłam tam głównie po to, żeby podćwiczyć sobie angielski, a przy okazji poznawało się ludzi z różnych krajów, więc to było takie ciekawe. Ale większość tych rozmów wyglądała tak samo, czyli rozmawiało się kilka minut, ktoś klikał next i już rozmawiało się z kolejną osobą. Więc to były takie krótkie, jednorazowe rozmowy i już później nigdy nie spotykałaś tej osoby, bo to było takie bardzo losowe. Aż któregoś wieczoru byłam akurat u moich rodziców, było już dosyć późno i znowu weszłam na Omegle i wtedy zobaczyłam Stevena. Pamiętam, że miał na sobie taki fartuch kucharski, miał cały kciuk owinięty bandażem, a za nim na ścianie wisiał jakiś koc z drużyną sportową. I chyba właśnie dlatego tak łatwo zaczęło nam się rozmawiać, bo miałam tyle rzeczy, o które mogłam go zapytać. Na przykład, co się stało z jego palcem, dlaczego ma fartuch, co to tam za drużyna za nim wisi. Ale pamiętam jedną rzecz, która naprawdę zrobiła na mnie wrażenie, bo kiedy powiedziałam mu, że jestem z Polski, to Steven powiedział coś w stylu wow, Poland got really screwed over after World War II. Czyli wow, Polska nieźle została wyrolowana po II wojnie światowej. I ja wtedy pomyślałam sobie, wow, Amerykanin, który po pierwsze wie, gdzie jest Polska, a po drugie jeszcze wie coś o naszej historii, więc naprawdę mi tym zaimponował. Wydawał mi się taki bardzo inteligentny i po prostu tam się tak dobrze rozmawiało. Gadaliśmy chyba z godzinę albo dwie i na koniec wymieniliśmy się Facebookiem i Skype'em. Wtedy jeszcze był Skype. Co w ogóle dla mnie było bardzo nietypowe, bo nigdy wcześniej nie dawałam nikomu z Omegle moich prywatnych kontaktów. I jeszcze tego samego wieczoru przeszliśmy na Skype'a i rozmawialiśmy dalej do, nie wiem, 1 albo 2 w nocy. Pamiętasz, co pomyślałeś sobie, jak mnie zobaczyłeś pierwszy raz? W sensie online, jak mnie zobaczyłeś. I remember thinking that you were super smiley and had a very pleasant personality. O,
and you, if you remember, you weren't speaking, you were only typing to me Oh, that's right. because it was like super late at night and your parents were sleeping. And I just remember really enjoying our conversation, and I couldn't believe that like somebody was actually talking back to me for so long. Następnego dnia zobaczyłam na Facebooku, że Steven dodał jakiś status, że kupił sobie samochód, bo tak się kiedyś dodawało takie statusy na Facebooku. I pamiętam, że właśnie chciałam do niego napisać, jakoś zagadać. I w końcu napisałam coś w stylu: o wow, kupiłeś samochód? A jaki? Oczywiście samochód w ogóle mnie nie interesował, po prostu chciałam mieć jakiś pretekst, żeby do niego napisać. No i w sumie od tamtego momentu zaczęliśmy rozmawiać praktycznie codziennie na Skype'ie godzinami i ta różnica czasu, czyli 6 godzin różnicy czasu, nawet dobrze nam wtedy pasowała, bo akurat Steven wracał z pracy po południu u siebie, a ja wtedy kończyłam mój dzień, więc wieczorami siadałam przed komputerem, no i często rozmawialiśmy do 1:00, do 2:00 w nocy. Oglądaliśmy nawet razem filmy. Ja zaczęłam pokazywać mu polskie filmy. Zaczęłam od takiego na luzie, chyba Tylko mnie kochaj, a później dla równowagi pokazałam mu Katyń. Dzieliliśmy się też muzyką, no i ogólnie o wszystkim rozmawialiśmy. Mieliśmy takie właśnie małe spotkania, tylko że przez Skype'a. I tak minęło 9 miesięcy. 9 miesięcy praktycznie codziennych rozmów z człowiekiem, którego nigdy wcześniej nie widziałam na żywo. I wtedy już byliśmy naprawdę bardzo blisko, aż w końcu Steven powiedział, że przylatuje do Polski. Wziął 2 tygodnie wolnego, kupił bilet i po 9 miesiącach naszej znajomości miałam pojechać na lotnisko i pierwszy raz spotkać go na żywo. Przyjechaliśmy na obiad trochę wcześniej dzisiaj, bo dzisiaj jest mecz Norwegia-Anglia, tak? Tak. I chcieliśmy zdążyć, żeby jeszcze wrócić do domu i obejrzeć w domu ten mecz, a właśnie się chyba zaczyna. Więc zaraz wracamy i oglądamy mecz. This might be it. No. He's gonna pass it. Why? Oh. Norwegia przegrała. We were all rooting for Norway. And why were you rooting for Norway? Because we're Norwegian. Steven jest, you are what, like half? No. 25%. A, w 1/4 jest Norwegiem, więc dlatego liczyli na Norwegię. Niestety. And we have family in Norway. Goal. That's right. Goal. Idziemy spać. Okej, dokończając naszą historię. Zostawiłam was w momencie, kiedy Steven kupił bilet do Polski. I pamiętam, że długo się szykowałam do wyjazdu na lotnisko po niego. Zastanawiałam się, co założyć i w ogóle jak to będzie wyglądało, że finalnie się spóźniłam. Na szczęście tylko kilka minut, ale Steven później powiedział mi, że przez chwilę myślał, że go wystawiłam i zastanawiał się, co będzie robić sam w Polsce. Na szczęście chwilę później już się zobaczyliśmy. I wcale nie było niezręcznie, bo po 9 miesiącach rozmów miałam wrażenie, jakbyśmy po prostu spotykali się z kimś, kogo już jakby bardzo dobrze znamy. I przez kolejne 2 tygodnie pokazałam Stevenowi Warszawę, pojechaliśmy też do Krakowa i do Wieliczki. Poznał moich rodziców i moich braci i oni bardzo szybko go polubili. Kentucky clear. So shine that little sugar shaker over here and get your shine on. I te 2 tygodnie minęły bardzo szybko i najtrudniejszy był moment, kiedy
Trzeba było znowu pojechać na lotnisko i już wiedzieliśmy wtedy, że chcemy być razem, ale nie wiedzieliśmy jak to w ogóle zorganizować, bo przecież dzielił nas ocean. I pamiętam, że bardzo płakałam, kiedy się żegnaliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy tak naprawdę się jeszcze zobaczymy. Na szczęście kilka miesięcy później wyjechałam na półroczną wymianę studencką do Kanady i to był taki dla nas duży przełom, bo nagle byliśmy w tej samej strefie czasowej, mogliśmy się też widywać częściej. Ja wtedy poznałam jego rodzinę i on też do mnie przyjeżdżał regularnie. I wtedy wiedzieliśmy już, że chcemy być razem i dlatego zaczęliśmy poważnie rozmawiać o ślubie, bo wiedzieliśmy, że jeśli naprawdę chcemy być razem, to właśnie musimy podjąć taką decyzję. You tell me you're scared. You tell me you're weak. I po ślubie zdecydowaliśmy, że zamieszkamy w Polsce. Chciałam skończyć studia, więc plan był taki, że zostaniemy tam kilka lat. Tylko że te kilka lat bardzo szybko zamieniło się w prawie 7. Steven nauczył się polskiego, znalazł pracę i naprawdę bardzo dobrze odnalazł się w Polsce. Aż do momentu, kiedy Steven powiedział, że chciałby wrócić do Stanów i spróbować życia tutaj. To nie była dla mnie łatwa decyzja, ale uznaliśmy, że warto dać temu szansę. I tak znaleźliśmy się tutaj, gdzie jesteśmy dzisiaj. Now back you up. Czasami aż trudno uwierzyć, że to wszystko zaczęło się od jednej przypadkowej rozmowy na Omegle. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the